Polska może być dumna z dwóch rzeczy, jeśli chodzi o świat gier. Pierwszą rzeczą jest oczywiście Gothic, którego chamsko Niemcom ukradliśmy jako dobro narodowe w ramach rekompensaty za straty powojenne. Drugą natomiast jest Wiedźmin, który już od pierwszej części zrobił zamieszanie. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dwójka miała fatalny start poprzez okrutnie wręcz irytujące zabezpieczenia antypirackie. Lecz udało się produkcji wyjść na prostą i zdobyć spory poklask fanów. Zaś trójka to w ogóle jakiś fenomen, bo pomimo tylu lat na rynku to nadal top 3 gier wszechczasów. Uruchomienie dziś Wiedźmina 3 na dobrym sprzęcie, który pozwoli dać wszystko na maksa, sprawia, że ma się wrażenie, że gra wyszła wczoraj. O fabule nawet nie wspominam, bo to topka jeśli chodzi o fabułę w grach. Tymczasem mamy jeszcze rok 2022 i jest za nami premiera czegoś, co można śmiało nazwać nieporozumieniem z potencjałem. I mówiąc te słowa mam na myśli oczywiście Cyberpunka. Aż tu nagle Redzi jakiś czas temu wypuścili do sieci iskrę, która wznieciła pożar ekscytacji. Czyli mglistą zapowiedź czegoś, co roboczo można nazwać Wiedźminem 4. Chciałbym dziś luźno pogadać o przyszłej produkcji traktującej o przygodach Wiedźminów oraz o tym, jaki jest jeden stanowczy problem na drodze tejże produkcji. Na samym wstępie odrobina kontekstu. Do sieci wyciekło zdjęcie wiedźmińskiego medalionu w kształcie głowy rysia, który leży pośrodku śniegu, a jedynym napisem na całym zdjęciu jest tekst: Wiedźmin, nowa saga się zaczyna. Ekscytacja jest zrozumiała, bo sam uwielbiam wiedźmińskie uniwersum. I tak jak jedynki nie potrafiłem przejść przez toporny system walki, tak dwójce i trójce poświęciłem spory kawałek swojego czasu. Nic więc dziwnego, że fani na samą zapowiedź zareagowali w ten sposób. Wiedząc jak genialny był Wiedźmin 3, to teoretycznie Wiedźmin 4 musi być lepszy, bo powinien być, prawda? Zatrzymajmy się na chwilę i skoczmy na moment do innego uniwersum. A propos tematu można wspomnieć o innych tytułach. Dajmy przykładowo Half-Life'a, którego osobiście nie ograłem, ale wiem, iż rzesze fanów mimo lat na karku nadal posiada ogromną. Liczne memy i ciągłe oczekiwanie pokazują, że społeczność Half-Life'a jest żywa i nadal czekają na kontynuację, która mimo tych wszystkich lat nadal nie nadeszła. Dlaczego? Bo moim zdaniem oczekiwania fanów są zbyt wysokie. Poprzednie części były genialne, a robiąc coś nowego, zwłaszcza po tylu latach, trzeba się liczyć, że produkcja, którą się tworzy, będzie na takim poziomie oczekiwań pośród fanów, że nie sposób będzie usatysfakcjonować wszystkich odbiorców. W takim wypadku lepiej po prostu nie tworzyć kontynuacji, co wydaje się dziwne, ale stoi za tym proste rozumowanie. Mając serię, która jest kultowa, udana i bardzo wysoko oceniana, ciężko jest za każdym razem zadowolić fanów. Poprzeczka w każdej kolejnej produkcji musi być zawieszona coraz to wyżej, więc czasami nie warto ryzykować po prostu dobrą grą, lepiej zamknąć projekt. Co prawda oznacza to niedosyt u wielu fanów, ale lepiej zostawić niedosyt niż niesmak po produkcji, która nie dorównała poprzedniczkom. Dla wielu jest to niezrozumiałe, ale wystarczy mieć świadomość, że nie wszystko robi się dla pieniędzy. I tak jak co rok dostajemy kolejną odsłonę kopii w klej o tytule FIFA i wypuszczają te produkcje tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tak niektórzy deweloperzy szanują swoich graczy i mają świadomość, że kolejna gra z ich popularnego cyklu zarobiłaby grube miliony. Ale ten zysk nie jest wart zepsucia renomy danej marki. Wróćmy teraz do Wiedźmina. Nieoficjalna czwarta część, a mówię nieoficjalna, bo nie ma jeszcze tytułu tej gry, będzie totalnie nową historią. Na 100% nie będzie to kolejna z przygód Geralta z Rivii, a zupełnie nowa opowieść. Twórcy zapowiadali, że Wiedźmin 3 będzie ostatnią częścią z cyklu i dotrzymali słowa. Czwórka będzie rozpoczynać nową historię. Być może bohaterem będzie inny Wiedźmin, a być może sama Ciri. Tego jeszcze nie wiemy. Mimo iż nie znamy tła fabularnego ani nawet tego, kim będzie główny bohater, to wiemy, jak ta gra będzie musiała wyglądać. Przynajmniej w teorii. Bo tak jak wcześniej wspominałem, poprzeczkę trzeba podnosić, by zadowolić fanów, a Wiedźmin 3 miał ją niewyobrażalnie wysoko. Co zatem powinien oferować nowy Wiedźmin? Przede wszystkim większą mapę, dłuższy czas rozgrywki, lepszą grafikę, bardziej rozbudowany system ekwipunku i umiejętności oraz lepszą wizualnie i odczuciowo walkę. I tutaj jest problem, bo każda z tych rzeczy była wykonana na mistrzowskim poziomie w trójce, więc nawet nie wiem, jak można byłoby to zrobić lepiej. Fabuła, grafika, mechanika walki, humor, wykorzystane technologie. To wszystko było doskonałe w Wiedźminie 3. Poprzedniczka, mam tu na myśli oczywiście Wiedźmina 2, też miała te aspekty dobrze wykonane, ale porównując to do trzeciej części, to tak jakby porównywać Tibie i Kingdom Come pod względem grafiki. Wiedźmin 2 był genialny, to fakt, ale trójka była w każdym aspekcie 10 razy lepsza. To samo można powiedzieć o jedynce i o tym, jaka przepaść dzieli ją od dwójki. Moja wyobraźnia jest wielka, ale bądźmy realistami. Czwórka to będzie taki syn przyjaciółki twojej starej. Każdy aspekt będzie porównywany i aby nie zostać rozszarpanym, musi oferować co najmniej poziom reprezentowany przez trójkę. Nowa produkcja nie będzie oceniana przez pryzmat dobrych gier, bo oczekiwania wobec niej będą absurdalnie wręcz wysokie. A co za tym idzie, niełatwo będzie spełnić wszystkie wymagania graczy. I to jest właśnie jedyny problem tej produkcji, że nie startuje jako no-name. To nie jest studio Bartek Games z Białegostoku, które robi małe indie gierki. To międzynarodowa firma, a ich znakiem rozpoznawczym i głównym projektem jest właśnie Wiedźmin. Jak wszyscy dobrze wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a fani trzeciej części Wiedźmina zostali nakarmieni najlepszą wołowiną. Co za tym idzie, by dorównać wygórowanym podniebieniom, trzeba zaserwować coś jeszcze lepszego. Cały ten temat zapoczątkowany został przez sytuację z Cyberpunkiem, no bo wiecie jaki był wtedy szał przed premierą. Nie można było przejść przez sklep, by nie zobaczyć choć jednej reklamy lub jednego produktu brandowanego marką Cyberpunka. Po premierze okazało się, że twórcy nie
byli w stanie spełnić oczekiwań graczy. Gra w sporej większości przypadków była niegrywalna, ilość bugów bolała w oczy, a na dodatek internet zalała fala memów czy nagrań wyśmiewających Cyberpunk, gdzie ludzie porównywali go do gierki z 2008 roku, biorąc pod uwagę jakość wykonania i dostępne funkcje. Cały ten kwas był mocno skoncentrowany na fakcie, że gra pochodzi od jednego z najlepszych deweloperów, a mimo to jakością nie zachwycała. Mimo wszystko warto mieć na uwadze, że gra, mimo iż hypowana już od 2013 roku, to była wydana jako nowy, nieznany dotąd projekt. Hype był ogromny, ale gra nie miała takiego zaplecza fanowskiego, jaki ma uwielbiany Wiedźmin. To też to szambo, które wylało się wtedy na Cyberpunka, byłoby niczym, gdyby ta sytuacja miała miejsce w przypadku Wiedźmina. Na Cyberpunka głównie czekali ludzie, którzy uwielbiają takie klimaty oraz fani samych Redów, którzy wiedzieli, że to nie Wiedźmin, ale jakość tej gry będzie na tym samym lub nawet wyższym poziomie niż ostatnie duże dzieło Redów. Z nowym Wiedźminem będzie inaczej, bo ilość osób czekających na nową odsłonę wiedźmińskich przygód jest ogromna. To też Redzi stoją przed prawdopodobnie największym wyzwaniem w swojej karierze. Ich dzieło zamiast błogosławieństwem stało się ich przekleństwem. Stworzyli Wiedźmina 3 tak wybitnego, że aż ciężko wyobrazić sobie grę lepszą, a oni nie tyle co wyobrazić, co muszą ją stworzyć. Z mojej strony nie zostało nic innego, jak życzyć twórcom powodzenia. Osobiście będę cierpliwie czekał na wszelkie informacje i przecieki a propos nowej gry z uniwersum Wiedźmina. A ty co o tym sądzisz? Czy twórcy będą w stanie zaspokoić wszystkie oczekiwania graczy? Komentarze są jak zawsze do twojej dyspozycji. Jak zawsze zapraszam do zostawienia kciuka i śledzenia kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia niebawem.